Witajcie w nowym sezonie Kat Szef. Z całej Polski wyselekcjonowaliśmy dwójkę najlepszych zawodników. Zawodnicy stoczą niesamowity bój o tytuł Kat Szefa. Będą bić się o statuetkę i tytuł najlepszego kociego kucharza w Polsce. Nazywam się Paulina. Zgłosiłam się do Kat Szefa, bo myślę, że mogę znać się trochę na kocich podniebieniach. Mam 6 kotów. Od czasu do czasu nawet 15, bo jestem hodowcą. I muszę wiedzieć, jak dobrze nakarmić moje koty. Jeśli chodzi o mojego konkurenta, to widziałam go tylko przez chwilę, co mogę o nim powiedzieć, przystojny. Mam nadzieję, że wygram i zdobędę statuetkę Kat Szefa. Pojawiłem się w programie troszkę z przypadku, bo myślałem, że to zwykły MasterChef, a o tym, że to jest MasterChef o kotach, dowiedziałem się 10 minut temu. No ale co, już wziąłem wolne, więc wezmę udział. Co sądzę o mojej rywalce? Robi wrażenie. Biorąc pod uwagę, że tylko nasza dwójka bierze udział, mam 1 do 2 szansę, że mogę być zwycięzcą. A na zwycięzcę czeka wspaniała statuetka Kat Szef oraz możliwość wydania własnej książki kucharskiej. Nagroda pieniężna. A to wszystko już za chwilę. W pierwszej konkurencji sędzina Pusia pragnie otrzymać powalający amuse-bouche. Będąc już w spiżarni, zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy to jest dobry wybór, ponieważ mogę tutaj otrzymać krytykę od sędziów za ten konkretny wybór piersi z kurczaka. Nie jest to najbardziej wartościowa część kurczaka, jaką można zaserwować kotom. Nie wiem, co wybierze mój rywal. Liczę na to, że wybierze coś gorszego albo mniej wyrafinowanego. Ile tego tu jest? Skojarzyły mi się takie śledzie zawijane, jakieś zrazy, jakieś takie zawijasy, więc stwierdziłem, że pójdę w tą stronę. Zrobię jakieś zawijasy z wieprzowiny. Tymczasem Paulina rozpoczęła przyrządzanie dania. Nie do końca idzie to po mojej myśli. Te kawałki były takie obstrzępione. Myślałam, że trochę lepiej mi to wyjdzie. Miał być taki kwiatuszek na tym talerzyku, ale później wyszło coś bardziej jak ośmiornica. Nigdy nie widziałem na oczy carpaccio, ale czy to wygląda jak carpaccio? Jeśli tak wygląda carpaccio, no to nie chcę widzieć, jak ono wygląda. Zastanawiam się, jak nazwać moje danie. Taki mięsny jeż. Jeszcze ta skóra, którą na początku odcięłam, no, kompletnie nie wiedziałam, co z nią później zrobić i tak położyłam ją w zasadzie na tym talerzyku, tak trochę bezładnie. Ale ile w tym dramaturgii? Ten olej z kryla może jakoś zaczaruje ten aromat, może jakoś tak odurzy te koty. Zawsze jest to ostatnia deska ratunku, jak coś nie pasuje moim kotom i jak nie chcą tego jeść, to zawsze gdzieś tam te drożdże jeszcze mnie ratują, więc... Drożdże przybywają na pomoc meduzie. Trzymajmy za nie kciuki. Nie, naprawdę to wygląda coraz gorzej, a ja już w zasadzie nie wiem, co ja tam robię. Nie wiem, mięsa, ale no patrząc oczami kocimi, no moje koty by na pewno to zjadły, ale czy sędziów to przekona? Podglądałam trochę mojego rywala i przyznam, że się nie zawiodłam, bo mój rywal to chyba już w ogóle nie wie, co ze sobą robi. Mam ogromny problem, bo wpadłem na pomysł zrobienia koreczków. Tylko koreczki się nabija na wykałaczki. Ja nie mogę dać chyba kotom wykałaczek, bo sobie krzywdę zrobią. Nie wiem, co ja w ogóle robię w tym programie. Aż mi się płakać chce, jak to widzę. Nam również. Ukroiłem takie 3 plastry. Dość odważna definicja plastra.
I uznałem, że to wszystko. I stawiamy na sztorc. No ja wiem, że tu nic nie zrobiłem specjalnego, ale ładnie ułożyłem, ustawiłem na talerzyku. Piękny koreczek. No i zwinąłem te rulony. Taki Sylwester z kotami. To danie naprawdę reprezentuje ból spędzania Sylwestra przed telewizorem. Paulina przygotowała dla nas carpaccio z kurczaka z olejem skryla i drożdżami. Muszę stwierdzić, że jest to wykwintne danie z olejem skryla, posypką z drożdży i... Czyżby sędzia Gabryś gardził meduzą? Może bardzo się starałam, to jednak chyba nie podeszły mu te smaki. Spokojnie, sędzia Fokus nie gardzi niczym. Drugi sędzia rzucił się na moją ośmiornicę, więc jest sukces. Naprawdę widzę, że mu smakuje, że ten olej z kryla jednak tak to podziałało na niego. To prawda, gdy sędzia się dosiadł, musieliśmy go troszkę na siłę już odrywać od tego dania. Tymczasem Damian przygotował dla nas koreczki wieprzowe. Mam prawie stan przedzawałowy. Jeszcze pani Pusia powiedziała, że moje danie było tak nudne, że aż zasnęła. Co prawda jest to wyczyn, ale niestety nie posiadamy nagrody za najnudniejsze danie dnia. Nie tylko ragdolami cały świat stoi. Są jeszcze Ruski. W nich cała nadzieja. Sędzina Józia nie jadła nic od rana, więc stwierdziła, że zje teraz już wszystko. Powiedziała, że jest po prostu tak głodna, że musi to zjeść. W tej rundzie poziom dań jest dosyć wyrównany. Oba dania sięgnęły dna. Czas na następną konkurencję. Tym razem sędzina Pusia prosi o przystawkę. I przynajmniej aby była na odrobinę wyższym poziomie niż poprzednie dania w poprzedniej konkurencji. Prosi, aby zawodnicy chociaż odrobinę się postarali. Przy drugim daniu stwierdziłam, że muszę się bardziej postarać. Sake nori, przyrządzę z algami. Więc czym prędzej zaczynam kolekcjonować te wszystkie składniki na talerzu, żeby mój konkurent ich nie zauważył, żeby nawet nie wpadł na to, żeby wziąć coś podobnego, choć widziałam już na sobie ten wzrok, po prostu, nie wiem, może patrzył na mnie, bo mu się też podobam. Znam się na rybach. Wierzymy na słowo. Jest łosoś, tuńczyk w puszce. Ale naprawdę wierzymy. I karp na święta. Znam się na rybach. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Pełna nadziei zaczęłam kroić filet z łososia. Wzięłam sobie nawet taki ładny talerzyk i właśnie ustawiam tą rybkę na tym talerzyku i biorę te algi. I tak staram się, żeby to tak ładnie wyglądało. I ten kawior na koniec, te kuleczki kawioru po prostu tak pięknie wyglądały. W zasadzie to byłam znacznie zadowolona z tego, co zrobiłam. Jak widzimy, danie Pauliny powala wizualnie, lecz teraz pora na drugiego uczestnika. Czas, żebym popełnił seppuku. Wziąłem ze spiżarni tylko łososia. Ceviche, tak, zrobię ceviche. Tam po prostu się kroi surową rybę i skrapia się cytrusami, ale nawet nie mam cytrusów, nawet nie wiem, czy koty lubią, chyba nawet nie powinny jeść cytrusów, więc po prostu pokroję tą rybę i ją wrzucę do talerza. Piękny kawałek ryby, jak jakiś pospolity gulasz. Pora, aby dania zostały poddane ocenie.
Paulina przygotowała dla nas sake nori z łososia z algami i kawiorem. Pierwsza ocenia sędzina Lemka, która, no cóż, nie gustuje w łososiu. Czy jest szansa na wygraną? Ale ja nie zwątpiłam i wiedziałam, nie myliłam się, ponieważ sędzina Juzina, ona po prostu zjadła wszystko i nawet nie zostawiła nikomu więcej. Wiedziałam, że jej smakowało. Czy właśnie teraz nie wiem, czy te dania sauté są bardziej w modzie, czy jednak warto tak szaleć z tymi suplementami. Szalej, Paulino, jak widzisz, daje to efekt. A tymczasem zobaczmy żałosne danie zrobione przez Damiana, czyli ceviche z łososia. Test organoleptyczny wykona sędzina Daszka. Nie wypluła! Połyka! Nic nie mówi. Sędzina nie komentuje, gdyż danie nie wymaga dalszego komentarza. A już za chwilę ostateczny werdykt, kto zostanie zwycięzcą odcinka. Jest werdykt sędziego Gabiego. Sędzia zdecydował. Zwycięstwo należy się zawodniczce Paulinie. Wielkie brawa dla niej. No. Wiedziałam, że wygram, ponieważ mam większą wiedzę od mojego konkurenta. Przynajmniej tak myślę. Choć może on tak udaje. Myślę, że on cały czas udaje. To, żeby mi dokopać drugiej konkurencji. W przyszłym odcinku zawodnicy przygotują danie główne oraz deser. A tymczasem pozwólcie mi na mojego buziaczka. Gratuluję Paulinie, no zasłużyła na tą nagrodę. Ale to jeszcze nie koniec. W kolejnym odcinku pokażę, na co mnie stać. Wiecie, co odkryłem? Mi się wydaje w ogóle, że ci sędziowie to jest jakaś ściema i ta Paulina, że ona jest zawodniczką. Mi się wydaje, że to są jej koty.